Witam wszystkich, zapraszam na pierwszy film z nowego cyklu poświęconego nauce rysowania natury i krajobrazów. Starałem się tak zaaranżować ten kurs, żeby był dostępny dla wszystkich, nawet tych, którzy nic nie rysowali wcześniej, więc jeżeli tylko zależy Ci na nauce rysowania natury, to spokojnie możesz zacząć na tym kursie i na nim skończyć. Natomiast dla tych wszystkich, którzy wcześniej uczestniczyli w kursie rysunku perspektywicznego, będą zawarte pewne bonusy, możliwości rozwoju, żeby przypomnieć sobie to, co robiliśmy wcześniej. Teraz pokażę 3 kroki, które należy przejść, aby zrozumieć, jak rysować realistyczne i przestrzenne drzewa. Najpierw ogólna bryła drzewa, która przypomina jajowatą piłkę nasadzoną na patyk. Aby plastycznie wydobyć taką bryłę, należy przyjąć, że światło pada z jednej strony, w tym przypadku z prawej, i cieniowaniem podkreślić spód i nieco jaśniejszy, nieoświetlony bok. Przy samej krawędzi oświetlonej strony też dodają trochę jasnego cieniowania, aby wydobyć bryłę z tła. Aby cieniowanie wyszło gładko, a przejścia od białego do szarego były płynne, stosują wiele delikatnych i krzyżujących się pociągnięć ołówkiem. W tym przypadku stosuję ołówek o twardości 3B. Pień, choć jest cienki, też będzie miał swoją część oświetloną oraz części zacienione. Teraz zastąpmy gładką jajowatą piłkę kawałkiem gąbki kąpielowej lub waty cukrowej o podobnym kształcie. Postrzępionym konturem zaznaczam obrys całej bryły i zaczynam cieniować. Przyjmuję dokładnie ten sam rodzaj oświetlenia, ale postrzępiona bryła wymaga zupełnie innego sposobu cieniowania. Część najbardziej zacienioną przy obrysie zaznaczam jednolitą szarą plamą, natomiast im bliżej strony oświetlonej, tym w plamie cienia będzie się pojawiało więcej jasnych plam. Te plamy będą sugerowały oświetlone części wystające przed nierówną powierzchnię. Białych plam robi się stopniowo coraz więcej, aż zaczynają się łączyć w większe obszary. W ten sposób szary obszar zaczyna się stopniowo fragmentować na mniejsze plamy w części bardziej oświetlonej, sugerując zagłębienia w nieregularnej powierzchni. Cieniując w ten sposób uzyskuję wrażenie postrzępionej bryły, takiej jaką przybiera większość drzew. Teraz wróćmy na chwilę do jajowatej piłki z pierwszego ćwiczenia. Wyobraźmy sobie, że na całej jej powierzchni możemy zaznaczyć luźno położone plamy. Najpierw zaznaczam plamy położone na bliższej mi części powłoki piłki. Teraz narysujmy do tej pory niewidoczną część patyka pozostającą w obrębie piłki. Dodatkowo każdą plamę na powłoce połączę mniejszym patyczkiem z głównym patykiem, czyli pniem. Teraz mogę dodać jeszcze plamy na dalszej, odwróconej części powłoki. Te plamy też łączę patyczkami z pniem. Żeby się nie pogubić, najpierw cieniuję dopiero co narysowane tylnie plamy. Jeśli na tle jakiejś plamy położony jest patyczek, zostawię go na biało i dodaję mu od spodu ciemną kreską jego własny cień, sugerujący grubość takiej gałązki. Pozostałe plamy na widocznej części powłoki cieniuję delikatnie, dokładnie tak jak w pierwszym ćwiczeniu. O ile pierwsze i drugie ćwiczenie miało na celu pokazanie bryły drzewa, o tyle to ćwiczenie miało pomóc w przedstawieniu jego struktury wewnętrznej. Na końcu zaznaczam najciemniej pień oraz gałęzie. Teraz czas połączyć wszystkie te ćwiczenia i narysować proste drzewo. Zaczynam od prostego obrysu jajowatej piłki, tak jak na samym początku. W pobliżu obrysu postrzępioną kreską zaznaczam kontur drzewa, jak w drugim ćwiczeniu. Teraz, tak jak w trzecim ćwiczeniu na powłoce, tym razem postrzępionej, zaznaczam nieregularne plamy. Najpierw rysuję plamy z przodu i zaznaczam w nich mniejsze nieregularne otwory. Za plamami dodaję pień oraz gałęzie sięgające do każdej plamy. Tym razem gałęzie mogą się rozwidlać na mniejsze i być rysowane bardziej swobodną kreską. Dodaję plamy z tyłu i żeby się nie pogubić, od razu je cieniuję. Bardzo ciemno zaznaczam gałęzi i pień, chyba że pojawiają się na tle plam liści. Wtedy zostawiam w nich jasne części. Na końcu pozostałe białe plamy cieniuję tak jak postrzępioną gąbkę z drugiego ćwiczenia. Gdzieniegdzie dodaję jeszcze ciemniejsze plamki sugerujące pojedyncze zabłąkane liście i proste drzewo gotowe. To było takie proste ćwiczenie, ale powinno się przydać, bo za tydzień rysujemy drzewa różnych gatunków.
Tych, którzy dopiero teraz dołączyli do oglądania naszego kanału, zachęcam, żeby zerknęli sobie jeszcze na inne nasze filmy, na przykład na cykl o podstawach perspektywy, który wcześniej robiliśmy. Zapraszam na mój fanpage na Facebooku, zapraszam na moją stronę internetową i zapraszam na stronę internetową naszej szkoły rysunku. Linki są podane w opisie. Na ostatnim filmie poprzedniego cyklu zapowiadałem, że ten kolejny sezon będzie taki mieszany. Ale jak zacząłem to sobie wszystko planować, to okazało się, że chciałbym pokazać jeszcze to i tamto i w ten sposób zrobił się cały cykl poświęcony nauce rysowania natury i krajobrazów, ale spokojnie, to znaczy, że będą też całe cykle poświęcone rysowaniu postaci ludzi, rysowaniu maszyn i na pewno całkiem spory cykl poświęcony rysowaniu architektury. Tu jeszcze taka mała informacja dla fanów malarstwa. Część z tych filmów, które robimy w tym cyklu, będzie zdublowana i będą to tutoriale akwarelowe, więc jeżeli ktoś będzie się chciał nauczyć jeszcze malować akwarelą przy okazji, to też będzie miał okazję, bo pojawi się cały cykl poświęcony temu. To wkrótce, nie od razu, ale niedługo. Zachęcam do subskrybowania i do zobaczenia.